No hej, tym razem wykorzystując piękną letnią pogodę, poszukując miejsc nieoczywistych, wybraliśmy się na południowy wschód Wielkopolski. Zapraszamy na film. Wchodząc do tego parku, którego angielski styl już nie jest widoczny, rozglądaliśmy się za niezwykłym pałacem. Jego historia rozpoczyna się w dniu 1 lipca 1835 roku, kiedy to oficjalnym dziedzicem Kotowiecka i Pawłówka został Józef Dzierży-Kraj Morawski herbu Drogosław, generalny dyrektor ziemiaństwa kredytowego. Hrabia Dzierży-Kraj Morawski według wszelkich dostępnych źródeł zlecił nie tyle budowę, co niemal kompletną przebudowę wcześniejszego dworu na pałac z elementami neogotyckimi. Od czasu opublikowania w 1764 roku powieści Zamek w Otterano Horacego Walpola, moda na ponury neogotyk ogarnęła nie tylko Anglię, ale wiele innych państw europejskich, w tym również ziemie polskie. Neogotyckie pałacyki, ale również budynki użyteczności publicznej oraz świątynie nie tylko były bardzo trendy, ale stawiały również tezy o pradawnym pochodzeniu. Tymi samymi wartościami prawdopodobnie kierowała się rodzina Józefa Dzierży-Kraja Morawskiego, budując kotowiecką posiadłość. Po całkowitym przebudowaniu dworu na pałac w 1842 roku, nieznany jak dotąd z nazwiska architekt ziścił plany stworzenia posępnej, romantycznej rezydencji schowanej w starych drzewostach, tak jak czyniono już na początku XIX wieku w Anglii, Francji czy w Niemczech. Nowi dziedzice Kotowiecka na początku XX wieku, niemiecka rodzina von Lekow, zostali majątek w stanie bardzo zadłużonym. Czy to zasługa niemieckiej Kinderstube, czy pomoc innych osób i państwa, folwark rozkwitł ponownie w latach 20. XX wieku. Krótko po objęciu Kotowiecka neogotycki pałacyk został rozbudowany i przyjął rozmiar znany z dzisiaj. Rezydencję od 1948 roku zajmowało przyzakładowe przedszkole stacji hodowli roślin, działając tutaj z krótką przerwą w latach 60. XX wieku aż do 2011 roku.
Do Boczkowa przyjechaliśmy zarejestrować ostatnie chwile agonii pięknego niegdyś dworu. Pochodzi on z połowy XIX wieku, a zbudowano go na planie litery T. Charakterystycznym elementem jest czterokolumnowy frontowy portyk. Stan samego obiektu można określić jako postępująca ruina z roku na rok, coraz gorsza. W 1901 roku właścicielem posiadłości był Emil Materny z Wolenic, a następnie od 1904 roku bardzo dobrze wspominany przez miejscową społeczność Eugeniusz Materny, który gospodarzył aż do 1945 roku. Boczków występuje w źródłach od 1403 roku. Do XVII wieku miał wielu ucząstkowych właścicieli, m.in. Kurowskich, Podkockich, Szczypierskich i Politalskich. W XVIII wieku własność Korzenieckich. Potem właścicielem był Józef Otto Trąbczyński, a w latach 1799–1826 Józef Nasierowski. W XIX stuleciu majątek należał do Kolumbów, Jana Nepomucena Wąsowskiego, Kretschmerów, Witholców i od 1901 roku do II wojny światowej do rodziny Materny. Dwudziestego 7 grudnia 1918 roku w tej miejscowości został zastrzelony przez żołnierzy niemieckich pełniących służbę patrolową Jan Mertka z batalionu pogranicznego. Była to pierwsza ofiara powstania wielkopolskiego. W odpowiedzi Polacy zajęli Boczków, który w ten sposób stał się pierwszą wyzwoloną miejscowością Wielkopolski. Pomnik przy drodze do Kalisza upamiętnia to wydarzenie. Nieczynna cegielnia w Lenartowicach została otworzona w 1795 roku. Jest to naprawdę duży kompleks budowli, na który składają się 3 duże hale produkcyjne oraz szereg mniejszych budynków biurowo-magazynowych.
Przyglądając się poszczególnym halom oraz kominom, można zaobserwować rozwój techniki ceramicznej. Przyglądając się uważniej, można dostrzec resztki pieca tunelowego oraz pieca Hoffmana. W starej cegielni w Lenartowicach powstawały cegły, z których wznoszono wiele budynków nie tylko w okolicach, ale również w całej Polsce. Obecny stan budynków jest agonalny. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!